Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Xceed 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, wersja Business Line w kolorze Wolf Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Xceed, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu. 4,43 m samochodu, do tego spory rozstaw osi 2,65 i nadwozie typu crossover. Zwiększony prześwit. I oto jest wersja po liftingu. 1.6 turbo, benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT. 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 7,8 sekundy. Wersja Business Line w kolorze Wolf Grey. Cena wyjściowa prezentowanego egzemplarza 140 500 zł brutto. Do tego 3100 zł dopłaty za lakier metalizowany, albo inaczej, lakier inny niż biały. Jeśli chodzi o wyposażenie, to pełna konfiguracja po liftowej wersji. Reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, felgi aluminiowe 18 cali. O takie, dokładnie. Kluczyk zbliżeniowy. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Przyciemniane szyby z tyłu, chromy wokół okien. Relingi. Podświetlane klamki. Ten przycisk tutaj dotykowy służy do zamykania. Wystarczy go pogłaskać, żeby otworzyć. Trzeba włożyć rękę w klamkę. Kontrolka czujnika martwego pola, czyli czujnik martwego pola jest. I wykończenie wersji Business Line. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, wszystkie 4 szyby automatyczne. Składanie lusterek. Znaczy wymuszenie złożenia lusterek, bo one też będą się automatycznie składały po zamknięciu samochodu i regulacja tychże lusterek. 2 pamięci fotela kierowcy, cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, dwufunkcyjny panel do obsługi klimatyzacji i multimediów, tu na dole indukcyjna ładowarka, przycisk start-stop, drążek zmiany biegów, podgrzewany fotel, wentylowany fotel, podgrzewana kierownica, wyłączenie systemu start-stop, włączenie kamery, włączenie, wyłączenie czujników i podgrzewany, wentylowany fotel pasażera. 2 uchwyty na kubek z roletą, elektryczny, ręczny auto hold, podłokietnik ze schowkiem, mięciutki i przesuwany. Tapicerka wersji Business Line ze skóry syntetycznej. Fotel wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany, elektrycznie regulowany. Przednia część fotela, góra-dół. Cały fotel, góra-dół. Regulacja kąta nachylenia oparcia i podparcie odcinka lędźwiowego. Myślę, że każdy tutaj znajdzie wygodną pozycję dla siebie. Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana, aktywny tempomat, 2 poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy i multimedia. No a tutaj łopatki do manualnej zmiany biegów. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, wyłączenie systemów kontroli trakcji i manualna regulacja wysokości świateł. Nagłośnienie JBL, czyli 8 głośników, subwoofer, wzmacniacz, to również wersja Business Line.
i kanapa z tyłu. Skrajne siedziska podgrzewane, na skrajnych siedziskach mamy Isofixy, na środku podłokietnik z 2 uchwytami na kubek, mięciutki. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych i kanapa dzielona 60/40. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Można też ustawić wysokość otwierania, jeśli ktoś miałby niski strop w garażu, to trzeba tą klapę po prostu ściągnąć albo zatrzymać i przytrzymać ten przycisk przez 4 sekundy. Jeśli chcemy wrócić do wcześniejszej pozycji i ponownie. Bagażnik w wersji 180-konnej, brak koła dojazdowego, jest zestaw naprawczy, za to większa pojemność bagażnika. Chociaż prawda jest taka, że chyba można dopasować akcesoryjne koło. No i dwupoziomowa podłoga. W tej górnej pozycji mamy dużą przestrzeń pod podłogą i płaską podłogę po złożeniu siedzeń. W tej dolnej pozycji rezygnujemy trochę ze schowka i mamy większą pojemność bagażnika. A tutaj gniazdo 12 V. Ładne, ochronne nakładki na progi. Dużo miejsca. I szybki rzut na deskę. Fajnie nowocześnie, ale nadal zostało trochę fizycznych przycisków. No i ten dwufunkcyjny panel to też sprytne rozwiązanie. Deska. Miękka. Schowek. I zegary pod jedną taflą szkła zakrzywione. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości. Wentylowany, podgrzewany, dobrze wyprofilowany, wygodny. I tapicerka wersji Business Line. Zagłówek regulowany góra, dół, przód, tył. No i regulowane są również pasy na wysokość. To też wcale nie jest takie oczywiste w dzisiejszej motoryzacji, ale to jest akurat dobra rzecz. A tu jest regulacja podparcia odcinka lędziowego, również elektryczna. Radar do hamowania autonomicznego. Tutaj światła przeciwmgielne. Zaraz sobie zrobimy rundkę dookoła tego samochodu z włączonymi światłami. Cyfrowe zegary. Tutaj oczywiście kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy. Wersja Business Line ma również cyfrowy kluczyk, czyli ma opcję połączenia, sparowania smartfona z samochodem, tak że ten smartfon zastępować nam będzie fizyczny kluczyk. Gorąco. Wentylowany fotel. W taką pogodę ekstra. Aktywny tempomat. Oj, już czuć klimatyzację w plecy. I nie tylko w plecy. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy. Tutaj mamy menu związane z systemem, z asystentem pasa ruchu plus informacjami z czujnika martwego pola. Tutaj statystyki zużycia paliwa, aktualna prędkość, czas jazdy od wyzerowania. Tu kompas i wskazania z nawigacji, również tej googlowskiej, chyba. Chociaż może nie, bo tutaj wracamy do Android Auto i CarPlay po kablu. Więc na pewno z fabrycznej nawigacji.
No i tutaj mamy ciśnienie w oponach. Tryby jazdy do wyboru Normal, Sport. Kamera cofania, dynamiczne linie, tutaj informacja z czujników. Tutaj też informacja z czujników plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, czyli samochód ma możliwość zahamowania w razie ryzyka kolizji. No nie będziemy już dalej jechać, ale to pokazuje, jak precyzyjna jest ta kamera i jak bardzo kamera ułatwia parkowanie. Dwufunkcyjny panel, 3 poziomy trybu automatycznego, odparowanie przedniej szyby, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych, zamknięty obieg, map, nav, jeden przycisk funkcyjny, SIG-Track, zmiana stacji radiowych, radio, media, setup, czyli ustawienia. No i tym przyciskiem przez kliknięcie przechodzimy do ustawień klimatyzacji. Sprytne jest to rozwiązanie. Można też ustawić sobie, wybrać menu, do którego on domyślnie ma wracać. I albo system infotainment, albo klimatyzacja. Jeszcze raz. Światła, auto, czujnik zmierzchu jest bardzo czuły w tym samochodzie. I faktycznie bardzo szybko on sobie włącza już te światła mijania. Już to zresztą widać w tym przypadku. Światła przeciwmgielne, przód, tył i światła awaryjne. A na środku światło cofania. Tutaj też LED. A tutaj jeszcze centralny zamek. Zajrzyjmy pod maskę. Jeden 1.6 turbo benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego. Wyciszenie pod maską jest. Akumulator oczywiście AGM 60 Ah. Płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, poziom oleju, wlew oleju. Pasuje mu ten kolor zdecydowanie. To samochód dla naszego stałego klienta, mojego imiennika zresztą. Pozdrawiam serdecznie, Panie Macieju. Po raz kolejny dziękujemy za zaufanie. Dziękuję za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.